Dziękujemy bardzo za komentarze. Dobrze, to teraz przejdziemy do kolejnego wykładu. Tak można sobie pomyśleć, bardzo często mówi się o tym, że w przypadku jakiejś globalnej katastrofy, czy ekologicznej, czy na przykład spowodowanej jakimiś niepożądanymi działaniami wojennymi, poza mikroorganizmami oraz właśnie roślinami, o których przed chwilą słyszeliśmy, taką grupą zwierząt, która ma największe szanse na przeżycie, są właśnie owady. Słyszy się również z różnych stron, że to właśnie od owadów zależy jakość i długość naszego życia na planecie Ziemi. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie cechy owadów sprawiają, że one są tak interesującą grupą zwierząt, zapraszam na wykład doktora Jacka Francikowskiego. Dlaczego badamy owady? Zapraszam. Dzień dobry. Witam Państwa w pomieszczeniu hodowlanym Instytutu Biologii i Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ja nazywam się Jacek Francikowski i jestem pracownikiem tego instytutu. Głównie zajmuję się właśnie owadami. Postaram się Państwu w tym bardzo krótkim czasie odpowiedzieć, albo spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego badamy owady. Tak jak Państwo słyszą, ten dźwięk nie jest przypadkowy. Ten dźwięk jest generowany przez jeden z określonych gatunków owada hodowany właśnie w tym pomieszczeniu. Jest to dokładnie świerszcz domowy, a będąc precyzyjnym, samce świerszcza domowego, które swoimi skrzydłami wytwarzają pieśń, próbując przywabić samiczkę. Poza świerszczami przechowujemy tutaj, hodujemy kilka innych gatunków owadów. Będąc precyzyjnym, mamy 2 gatunki świerszczy i około 6 gatunków chrząszczy. Z wykorzystaniem tych gatunków, tych owadów prowadzimy kilka różnych projektów badawczych na różnych obszarach. Żeby tylko może krótko zarysować, właśnie chrząszcze, które tutaj hodujemy, są głównie kwalifikowane jako szkodniki, o czym będę też jeszcze opowiadał, a więc badamy na nich głównie właśnie metody ich odstraszania albo zwalczania różnego rodzaju środkami pochodzenia naturalnego. No a ponieważ tych szkodników jest ogromna liczba, pochodzą z różnych grup, to również właśnie kilka ciekawych gatunków tutaj mamy. Na świerszczach badania dotyczą trochę innych tematów, choć też skupiają się głównie ogólnie na fizjologii i zachowaniu, jak na przykład rozwojowi, aktywności lokomotorycznej, o czym też będę jeszcze dzisiaj mówił, czy nawet uczeniu się. A więc tych kierunków badawczych jest kilka i tak jak Państwo widzą, jest co robić. Tak jak właśnie mówiłem, postaram się odpowiedzieć na pytanie, po co to robić, to znaczy, dlaczego badamy owady. Ale zanim przejdę do tej części, to może tylko krótko owady scharakteryzuję, no bo myślę, że warto zacząć tą dalszą część właśnie od krótkiej charakterystyki tej grupy zwierząt. Są one przedstawicielami bezkręgowców, należą do grupy heksapoda, więc to, co ich charakteryzuje, to mają 6 odnóży. Niektóre z nich mają również skrzydła, a więc będą wykazywały w niektórych wypadkach nawet lot, o czym też jeszcze sobie powiemy. Zasiedlają właściwie wszystkie środowiska, jakie możemy sobie na naszej planecie zlokalizować. Wykazują ogromną różnorodność gatunkową. Wydaje się, że prawie połowa wszystkich zidentyfikowanych gatunków to są właśnie owady. No i wykazują ogromną różnorodność co do kształtu, co do biologii zachowania, co do sposobów lokomocji właśnie, czy rozwiązywania różnych innych problemów, przed którymi stoją. A więc owady jawią nam się tutaj jako ogromna różnorodność, tak? Grupa o ogromnej różnorodności, a więc również powodów, dla których je badamy, będzie kilka. Na pewno warto tu też zaznaczyć ten aspekt ewolucyjny, że owady są tą grupą zwierząt, które jako pierwsza zasiedliła ląd. Tak? To one pierwsze weszły na przykład w interakcję z roślinami,
które na tym lądzie już były. Dopiero miliony lat później na lądzie pojawią się kręgowce. A więc, proszę Państwa, generalnie przechodząc do tej części, dlaczego badać owady? No, wydaje się, że jest to naprawdę ważna i po prostu ciekawa grupa zwierząt. Myślę, że w kontekście również badań, które prowadzimy, możemy te przyczyny badania owadów podzielić sobie na 3 podstawowe grupy. To znaczy, po pierwsze, są one ciekawe i charakteryzują je jakieś bardzo wyjątkowe cechy typowe tylko dla owadów i chcemy dowiedzieć się o tym czegoś więcej, chcemy je lepiej zrozumieć. Druga przyczyna to właśnie poprzez swoją powszechność i ogromną różnorodność wpływają na nasze życie, zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. To również nas interesuje i chcemy to lepiej rozumieć i być może w jakiś sposób wchodzić z nimi w określone interakcje. Przykładem są tutaj właśnie chrząszcze jako szkodniki, które chcemy na przykład zwalczać. No i trzecia przyczyna to to, że mimo, że wydaje nam się, że owady są z kompletnie innego świata, są kompletnie do nas niepodobne, to drzewo ewolucyjne, tak, i nasze pokrewieństwo z tą grupą zwierząt, jak i również z innymi w kontekście procesów ewolucyjnych sprawia, że mają one z nami również wiele wspólnych cech. Stąd też właśnie są bardzo użytecznymi organizmami, w tym wypadku użyję nazwy organizmami modelowymi, dzięki czemu możemy się czegoś dowiedzieć ogólnie o fizjologii, o biologii zwierząt, ale także o nas samych. Przyjrzyjmy się w takim razie dokładniej pierwszej kategorii, a więc przyczynie badania owadów pod kątem ich wyjątkowości. Tutaj można by wymieniać sporo różnych cech, które posiadają owady, które sprawiają, że są wyjątkowe. Natomiast my skupimy się na 3 wybranych, to znaczy na lokomocji, na rozwoju, a konkretnie na przeobrażeniu zupełnym i na społeczeństwach owadów. To może zacznijmy od lokomocji. Tak jak wspominałem na początku, owady są bardzo różnorodną grupą pod względem biologii, zasiedlanego środowiska, kształtów, rozmiarów, a tym samym również rozwinęły one różne rodzaje lokomocji. I tutaj możemy mówić właśnie o po prostu chodzeniu, które jest specyficzne i najbardziej podstawowe dla większości grup. Natomiast wydaje mi się, że dużo ciekawsze i wręcz wyjątkowe, no bo bardzo rzadko ograniczone tylko do niewielkiej liczby organizmów albo w ogóle zwierząt, czyli latanie. Tak? Wydaje się, że owady są pierwszymi zwierzętami, które odkryły lot. Oczywiście badana jest ciągle dokładnie ewolucja tego procesu, jak doszło do wytworzenia skrzydeł i całego tego mechanizmu, który obserwujemy. Natomiast to, co jest tam bardzo intrygujące, to cała mechanika czy biomechanika tego procesu, bo wiemy już dzisiaj, że owady wykazują naprawdę niesamowite możliwości, jeśli chodzi o lot, to znaczy jeśli chodzi o prędkość, o skrętność, o dynamikę, o koordynację tego ruchu w powietrzu. A więc też się zastanawiamy, jak to się dzieje, że w tych bardzo, bardzo małych mózgach i bardzo małych ciałach są zlokalizowane gdzieś te niezwykłe możliwości motoryczne. Jeśli zastanowimy nad tym, jak szybko pracują również same skrzydła, no, w naszej wręcz technologii nadal nie istnieją takie możliwości. Uczymy się dopiero tego, staramy się to symulować. Kolejnym sposobem przemieszczania jest na przykład pełzanie, które jest specyficzne zwykle dla form larwalnych i to zwykle pewnych grup owadów, gdzie owad o pewnej bardzo specyficznej budowie, rurowatej, często synchronicznie kurcząc określone partie mięśni potrafi się bardzo sprawnie i
zaskakująco dynamicznie również przemieszczać, mimo że bazowo jest generalnie często maszyną do pobierania pokarmu i ma go gromadzić jak najwięcej do tego, żeby przejść do kolejnego stadium rozwoju. O tym sobie jeszcze powiem. Natomiast ciekawe jest jeszcze to, że owady również opanowały środowisko wodne. Co ciekawe, zrobiły to zwrotnie, to znaczy po opanowaniu lądu wytworzyły określone adaptacje do przemieszczania się po wodzie, jak na przykład nartnik, wykorzystując zjawisko napięcia powierzchniowego, lub też tak jak niektóre owady, które potrafią schodzić pod powierzchnię i bardzo dynamicznie na przykład pływać. Również różnego rodzaju, tu dobrym przykładem są drapieżne pluskwiaki, które niesamowicie dynamicznie przemieszczają się i polują nawet na większe ofiary od siebie. A więc tak jak widzimy, mamy tu ogromną różnorodność form przemieszczania się. Jest ona dla nas bardzo inspirująca, dlatego że na przykład budowanie maszyn, czy wręcz różnego rodzaju robotów jest wzorowane na pewnych rozwiązaniach, czy to kroczących, czy latających, na rozwiązaniach, które znajdujemy u owadów. Kolejna ciekawa cecha, czyli przeobrażenie, a więc sytuacja, gdzie właśnie z formy larwalnej, przyjmijmy sobie tutaj, że rozmawiamy o przeobrażeniu zupełnym, czyli gdzie mamy na przykład gąsienicę, na pewno każdy z Państwa taką gąsienicę widział, czyli tak jak już się pojawiła w moim wywodzie, pewna podłużna, często rurowata w kształcie forma życia, stworzona głównie do bardzo intensywnego żerowania, w pewnym momencie przekształca się w coś, co nazywamy poczwarką, czyli taką formę, stadium przejściowe między larwą a formą dorosłą. No i proszę Państwa, to co tu się dzieje, jak to się dzieje, że z jednej formy uzyskujemy ostatecznie drugą, na przykład motyla, który różni się zarówno kształtem, zachowaniem, formą lokomocji, sposobem odżywiania, nadal stanowi dla nas ogromną zagadkę. Badania pokazują, że dzieją się tam naprawdę niezwykłe rzeczy, bo istnieje tam faza, gdy tak naprawdę nie mamy ani larwy, ani motyla, to znaczy mamy pewną masę komórek, która dopiero ma się zacząć kształtować w określoną nową formę. Jak to się dzieje, jakie mechanizmy tym rządzą, jest to dla nas nadal zagadka i ciągle wiele pytań tu się pojawia. Jest to bardzo intensywnie badane. Natomiast wydaje się, że jest to jeden z najciekawszych procesów rozwojowych, jakie w ogóle możemy obserwować w świecie zwierząt. No i proszę Państwa, na koniec ta trzecia wyjątkowa cecha, a więc społeczeństwa owadów. Coś, co jest bardzo rzadko spotykane. Może nie same społeczności, bo one w różnym stopniu złożoności pojawiają się nawet często u prostszych organizmów niż owady. Natomiast wydaje nam się, że społeczności są raczej specyficzne dla kręgowców albo wręcz nawet tylko ssaków. Natomiast tu mrówki, pszczoły, termity pokazują nam, jak w tych małych, wydawałoby się bardzo prostych organizmach drzemie ogromny potencjał do różnorodnej formy interakcji, komunikacji i synchronizacji swoich działań, które w konsekwencji dają ogromne roje, rodziny, gniazda, liczone często w milionach osobników, tworzących często niesamowite konstrukcje i potrafiących wykazywać bardzo skomplikowane zachowania, jak na przykład rajdy mrówek łowców niewolników. Przyjrzyjmy się drugiej kategorii, drugiej grupie przyczyn, dla których warto badać owady. Tutaj pojawiają się dość ciekawe aspekty, które dotykają życia każdego z nas. Powiemy sobie tutaj o zapylaczach, a więc relacjach, które są dla nas pozytywne, które są dla nas ważne, ale pojawią się również wektory chorób i tak zwane szkodniki. No to zacznijmy może od tej grupy bardziej pozytywnej, przyjaźniejszej, czyli zapylaczy. Jest to na pewno grupa Państwu znana. Głównie jako zapylacz od razu pojawia się w naszych głowach pszczoła miodna, jeden określony gatunek, przez nas hodowany, bardzo intensywnie eksploatowany. Dlaczego jest to problem, albo dlaczego jest to ważne? Z jednej strony zapylacze jako grupa organizmów, bo zapylaczami są nie tylko owady, ale również mogą to być ptaki albo gryzonie, jest bardzo ważna w ekosystemach, bo przecież to one odpowiadają za to,
żeby rośliny mogły wydać owoce, mogły wydać plon. Ważna jest ta interakcja, ta możliwość przeniesienia pyłku z jednego kwiatu na drugi, żeby ten plon się pojawił. No i tutaj pojawia się wiele różnych problemów, ponieważ widzimy, że zapylaczy, generalnie właśnie głównie tych owadzich, ubywa. No, tak jak mówimy, kojarzymy głównie pszczoły, ale są to pszczoły miodne, ale istnieje mnóstwo różnych innych gatunków, również pszczół, ale także muchówek, które tą rolę pełnią. No, nie do końca rozumiemy, dlaczego ich ubywa. Są pewne badania, są pewne hipotezy mówiące coś na ten temat. Natomiast jest to jedno z ważniejszych zagadnień, które jest bardzo intensywnie obecnie badane. A więc to, jak zapylacze funkcjonują w ekosystemach, jaka jest ich interakcja z roślinami oraz jakie czynniki mogą być dla nich szkodliwe. Druga kategoria, a więc właśnie szkodniki, czyli można powiedzieć, no, bardzo bazowo antagoniści naszych zapylaczy, a więc również owady wchodzące w interakcję z roślinami, ale już takie, które dla nas nie są korzystne. No, lepsza nazwa dla szkodników to fitofagi, a więc generalnie organizmy, które żywią się roślinami. Owady również do tej grupy są zaliczane. No i są to owady, które często pojawiają się właśnie na naszych polach, żeby, no, czy to jako formy dorosłe, czy jako formy larwalne, zjadać albo rośliny, albo same na przykład owoce, które na roślinach są wydawane, czy pojawiają się w określonych porach roku. No, jest to ogromny i coraz większy problem dla naszej gospodarki, bo zmiany również klimatu sprawiają, że kolejne gatunki fitofagów, czyli szkodników, pojawiają się w różnych miejscach świata, no i prowadzi się różnego rodzaju badania, w jaki sposób można ograniczać ich szkodliwe działanie. Czy to właśnie poprzez różnego rodzaju związki repelentne, a więc takie, które mają je odstraszać, zniechęcać je do pojawiania się w określonych miejscach, albo po prostu mają je zabijać. No i tutaj pojawia się interakcja również z naszymi zapylaczami, to znaczy jak bardzo precyzyjnie, specyficznie oddziaływać na szkodniki, nie szkodząc równocześnie właśnie zapylaczom. No i trzecia kategoria, którą już zaznaczyłem, czyli wektory chorób. Oczywiście najważniejszym chyba zagadnieniem, o którym nie można powiedzieć, jest komar. No i oczywiście malaria, czyli jedna z najbardziej problematycznych chorób, co prawda nie w naszej szerokości geograficznej, ale dotyka ona jednak mimo wszystko milionów ludzi w obszarach zwrotnikowych i równikowych, podzwrotnikowych i zwrotnikowych. Problem z malarią jest taki, że nadal nie ma na nią za bardzo lekarstwa. Pierwotniak, który ją wywołuje, jest dość problematycznym organizmem, natomiast komar, który jest wektorem, czyli przekazicielem tego pierwotniaka ludziom, jest albo wydaje się łatwiejszym punktem oddziaływania i ograniczania rozszerzania się tej choroby. No i tutaj generalnie stosujemy bardzo podobne rozwiązania jak w przypadku szkodników, to znaczy prowadzimy badania, jakimi metodami, tak, możemy zabijać lub zniechęcać lub po prostu mechanicznie ograniczać kontakt tego owada z ludźmi. Przejdźmy do trzeciej kategorii, czyli do tej, która mówi o pewnych podobieństwach między owadami a na przykład ludźmi albo w ogóle innymi organizmami. Tak jak wspominałem, nasza historia ewolucyjna, w ogóle historia ewolucyjna życia na Ziemi sprawia, że jeżeli odpowiednio daleko się cofniemy, wszystkie gatunki dzisiaj obserwowane zbiegają się gdzieś w jakimś węźle, a więc wykazują wspólnego przodka. No, nie dziwi więc w tym układzie, że również na poziomie genetycznym, mimo toczących się procesów ewolucyjnych, pod kątem wielu genów albo ogólnie sekwencji genetycznych, jesteśmy dość podobni jako ludzie, jako gatunek, właśnie na przykład z owadami. Jeżeli mówimy o wykorzystaniu owadów do właśnie odkrywania pewnych ogólnych praw albo do dowiadywania się czegoś o ludziach, no to myślę, że powinniśmy zacząć od jednego bardzo konkretnego gatunku owada, który jest podstawowym gatunkiem modelowym do tego typu badań. Oczywiście mam tu na myśli Drosophila melanogaster, a więc muszkę owocową. Niewielkiego owada, którego często można spotkać na przykład w naszej kuchni,
żerującego na koszu owoców. Tak? Jest to owad będący przedstawicielem grupy owadów o rozwoju holometabolicznym, to znaczy właśnie tym, który wykazuje przeobrażenie zupełne, a więc stadium poczwarki. A więc larwa muszki jest niewielkim, białym, pełzającym organizmem, który po około 5-6 dniach przechodzi w stadium poczwarki, by po około 48 godzinach uzyskać właśnie formę dorosłą, tą, którą kojarzymy, uskrzydloną, z dość dużymi oczami, jak na tak niewielkiego owada. No i właśnie pewne zdarzenia historyczne, pewne dość nieprzewidywalne procesy sprawiły, że to właśnie muszka owocowa jest obecnie dominującym modelem owadzim do różnego rodzaju badań, również tych, które dotyczą właśnie ludzi lub ogólnie procesów biologicznych, które są dla nas interesujące. I właśnie bardzo szybki rozwój, szybko następujące po sobie kolejne pokolenia, niewielkie rozmiary i łatwość hodowli sprawia, że jest to właściwie idealny model badawczy do różnego rodzaju procesów czy zjawisk, które są dla nas interesujące. Mimo że owady wydają się kompletnie inne od nas, to wskazują pewną również uniwersalność specyficzną właściwie dla wszystkich zwierząt. To znaczy konieczność posiadania układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego, nerwowego, a więc mają wszystkie struktury. Co prawda one często wyglądają inaczej niż nasze, ale jednak rządzą się one bardzo podobnymi zasadami i właściwie mają te same cele, co nasze narządy, a więc mogą być taką platformą do badania tych procesów w trochę innej skali, w trochę innej przestrzeni, ale jednak procesów, które toczą się również w naszych ciałach. Tak się składa, że właśnie muszka owocowa, tak jak mówiłem, w toku pewnych procesów historycznych, jest również przykładem albo gatunkiem, u którego po raz pierwszy zlokalizowano taką obserwowalną i dokładnie poznaną i opisaną mutację. Był to początek, była to właściwie rewolucja w badaniach naukowych, gdzie do tej pory uważano, że mutacje zachodzą bardzo powoli i właściwie będą niedostrzegalne z punktu widzenia czasu życia człowieka. Znalezienie białookiej muszki owocowej było absolutnym przełomem, bo pokazało, że rzeczywiście sytuacja jest kompletnie inna, że mutacje są obserwowalne, łatwo identyfikowalne w wielu wypadkach i możemy je badać. I było to bardzo ważne dla właściwie dalszych badań i to one sprawiły, że właśnie muszka w dalszym ciągu historycznym stała się bardzo ważnym modelem badawczym dla różnego rodzaju procesów. Jednym z takich ciekawych przykładów jest właśnie badanie nad rytmami biologicznymi i zegarami biologicznymi, które znajdujemy w ciałach zwierząt. Okazuje się, że maszyneria molekularna, która jest podłożem zegara biologicznego u muszki i u której po raz pierwszy w ogóle go opisano, jest właściwie identyczna w ludzkim ciele, a dokładnie w pewnej strukturze mózgowej, którą również w pewnym momencie zlokalizowano. To pokazuje również pewną konserwatywność ewolucyjną, a więc stabilność pewnych procesów czy pewnych genów odpowiadających za określone funkcje. No i proszę Państwa, żeby już przejść do tego ostatniego elementu, to znaczy roli właśnie medycznej. Istnieje obecnie ogromna liczba linii muszki owocowej, która, można powiedzieć, symuluje wiele różnych schorzeń typowych dla człowieka. Znajdziemy muszki z cukrzycą, znajdziemy muszki z chorobą Parkinsona, Alzheimera, depresją, Huntingtonem, a więc jest to bardzo ciekawa i niezastąpiona platforma do badania na przykład podłoża tych chorób, a tym samym również, tak, ze względu na uniwersalność procesów fizjologicznych czy metabolicznych, które obserwujemy w świecie zwierząt, również do badania różnego rodzaju leków, tak, testowania działania i mechanizmów fizjologicznych różnych substancji, które potem są wdrażane właśnie już w terapię u ludzi.
lub vice versa, to znaczy leki, które badane są lub które wykorzystywane są na ludziach, można wykorzystać w badaniach na muszkach, obserwując różnego rodzaju efekty podobne właśnie jak u ludzi.